Nie ma ZUS-u, w związku z tym nie będzie emerytury, nie ma całego systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych. Są darmowe szpitale, czyli jest bezpłatna opieka medyczna. Natomiast ona jest w bardzo podstawowym zakresie. Małe działalności, no nikt się tym nie interesuje, nikt nie będzie jakby próbował ściągać podatków od ludzi, którzy dopiero zaczynają robić biznes. Od razu było widać taką przyjaźń, serdeczność, tylko dlatego, że jesteśmy obcokrajowcami. Przyszedł właściciel dał nam taki wielki kosz owoców i nie potrafił mówić w języku angielskim, więc kelnerka tłumaczyła, podziękował nam, że wspieramy gospodarkę i rozwijamy gospodarkę Kambodży. Tutaj na miejscu podpisała się inicjatywa regionalna, łącząca już krajów chyba 15, łącznie z Chinami, Australią, Nową Zelandią, Japonią i Koreą i całym ASEANem, która zdejmuje cła z ponad 90% produktów. Największy obszar gospodarczy, który odpowiada za ponad 30% PKB całego świata. Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału: Chojnacki i Kwiecień, dystrybutor i producent inwestycyjnych sztabek i monet ze złota i srebra. Agencja marketingowa Efektownia, wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Fullbacks, polska firma na miejscu w Chinach, kompleksowa obsługa importu. Dzień dobry, Wojciech Siryk, Nam Zależy, ten świat jest nasz. I druga część rozmowy z przedsiębiorcą, inwestorem, mieszkańcem Kambodży, Marcinem Ługowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czysto informacyjnie, to właśnie druga część naszej rozmowy. Ta pierwsza była skupiona na biznesie, na plantacji awokado Marcina w Kambodży. Polecamy, można ją bez trudu znaleźć na naszym kanale. Natomiast dzisiaj po prostu Kambodża. Jak ten kraj wygląda, jak działa gospodarka, jak się tutaj żyje i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to na dobry początek to, co najbardziej interesuje naszych widzów, czyli właśnie gospodarka. I pytanie, z czego ci ludzie żyją? Czym zajmują się firmy w Kambodży? Na czym ten kraj stoi? Dużą część PKB Kambodży na pewno stanowi przemysł tekstylny. Szwalnie zlokalizowane w okolicach Phnom Penh i ciągną się tam kilometrami. Tam produkowana jest duża część ubrań, które nosimy w Europie, nawet nie wiedząc o tym, że pochodzą właśnie z Kambodży. Więc to jest jedna z głównych dziedzin, działek gospodarki. Kolejne to budownictwo. Widzieliście Phnom Penh, to rośnie niesamowicie. Jeszcze 7 lat temu Phnom Penh nie miało takich wysokościowców, może 2-3. Teraz to są setki wysokościowców. Mieliśmy tam na jednej z dzielnic takiej budowę tuż koło nas przez płot, 42 piętra Japan Tower. No, budują i to nie jest jedyny. To, gdyby taka inwestycja była u nas, no to można powiedzieć wow. Strasznie szybkie tempo rozwoju, czyli całe budownictwo ciągnie tą gospodarkę. Wcześniej turystyka, która została zaorana zupełnie. I rolnictwo tutaj na północy. Gleby są bardzo żyzne. Dookoła nas częściowo dżungla, częściowo plantacje kauczuku, plantacje orzechów nerkowca. Na południu z kolei Kampot, plantacje mango duże, banany. Tu mamy obok nas, w zasadzie 20 km, to u nas 7000 hektarów w jednym miejscu plantacji bananowca, wysyłane w całości do Chin. Okej, a powiedz, jak podzieliłbyś Kambodżę? Na przykład w Polsce mówi się Polska A, Polska B, inni mówią Warszawa, miasta wojewódzkie, miasta powiatowe. Jak to wygląda w Kambodży, taki podział? Na pewno stolica jest takim... Jak zawsze. Tak, stolica rządzi. Kipi tętni życiem, styl życia jest bardziej zachodni, usługi to widać, towary luksusowe, centra handlowe bardzo luksusowe i to jest taki podobny styl życia do największych metropolii świata. Phnom Penh jest kosmopolityczne, jest naprawdę tętniące życiem i znajdziesz tam absolutnie wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy na naszym świecie zachodnim. Jest takie połączenie tego, co my znamy, z tym wszystkim, co oferuje Azja. I to jest zupełnie co innego niż reszta kraju. Siem Reap to takie nasze, nie wiem, Zakopane. Turystyka, bo tam jest ta świątynia, nie jedna zresztą. Tak, cały kompleks, największy kompleks świątynny.
I Siem Reap też nie jest reprezentatywną próbką Kambodży. No i reszta to jest prowincja. Tak jak tutaj jesteśmy w najmniej zaludnionej prowincji Kambodży, w prowincji Ratanakiri. Tutaj jest mniej Kambodżan, Khmerów etnicznie. Większość to są plemiona lokalne i oni żyją też troszkę inaczej. I jest jeszcze taka Kambodża centralna, płasko, dużo ryżu. Kambodża jest jednym z największych producentów ryżu na świecie. Duża część ryżu przed przed wprowadzeniem ceł zaporowych pochodziła właśnie w Polsce, pochodziła z Kambodży. I tam żyją ludzie, którzy mają kawał ciężkiej pracy, bo o ile tutaj każdy może sobie żyć tak powolutku, ziemia rodzi i nie trzeba dużo pracy w to wkładać. Nasz sąsiad ma 7 hektarów ziemi, uprawia z tego 2 hektary marakują i pozostałe hektary trzyma odłogiem, bo on nie ma potrzeb więcej. To jest dla niego powyżej tam 40 000 łącznie, pewnie 30-40 tysięcy dolarów rocznie przychodów. Wszystko uprawiają sami, więc nie ma potrzeby i nie mają potrzeb więcej. Natomiast już z ryżem się trzeba narobić, więc tam środkowa Kambodża, tam ci ludzie pracują naprawdę ciężko i część naszych pracowników na naszych farmach tutaj jest zatrudniona właśnie z centralnej i zachodniej części Kambodży. A jak wygląda ten system gospodarczy? Jakimi zasadami się rządzi? To jest system wolnorynkowy na pewno. A czy na papierze wolnorynkowy? Na papierze wolnorynkowy, tak. Chodzi mi o to, już dopytuję od razu, na ile to, co się dzieje w realnej gospodarce, w życiu, jest zgodne z ustrojem gdzieś tam właśnie na papierze. To jest w większości zgodne. Regulacji prawnych nie ma dużo. Oczywiście wszystko się powoli reguluje. Każde państwo rozwijające się pewnie za 5 lat, jak się tu spotkamy, to wejdą kolejne regulacje, bo gospodarka będzie się regulowała. Na razie dla osób, które są jakby zwykłymi Kowalskimi Kambodży, życie tutaj i prowadzenie biznesu jest bardzo proste. Małe biznesy w ogóle się nie muszą rejestrować. Większe troszeczkę mają tylko licencję, wykupują sobie ją raz na rok. Od przychodów z działalności gospodarczej nie płaci się, z małej wykonywanej osobiście działalności gospodarczej, nie płaci się tutaj podatku dochodowego. Więc jakby mała przedsiębiorczość kwitnie i jak jedziemy przez wioski, to widać, że przed każdym domem jest jakiś sklep, punkt usługowy i mieszkańcy są przedsiębiorczy właśnie przez to, jak działa ten system. No, z drugiej strony oczywiście system nie zabezpiecza emerytur, nie ma ZUS-u, w związku z tym nie będzie emerytury, nie ma całego systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych. Są darmowe szpitale, czyli jest bezpłatna opieka medyczna, natomiast ona jest w bardzo podstawowym zakresie. Jeżeli myślimy o jakichś większych problemach zdrowotnych, no to tutaj albo ubezpieczenia zdrowotne prywatne, albo płatności bezpośrednie. Jak działa ta gospodarka, jeśli chodzi o duże firmy? No, duże firmy płacą podatki, bo nie jest to raj podatkowy. CIT jest 20% i dodatkowo jest wprowadzony jeszcze jeden ciekawy podatek od kosztów. No, bo największe korporacje na świecie zwykle tak sobie kształtują strukturę, sporo mają kosztów, że mają dużo kosztów, to tu mamy 15% podatek od kosztów nieproduktowych, czyli wszelkie usługi. Jeśli na przykład duża spółka produkująca napoje bierze sobie faktury za markę, za logo, za marketing wykonywany za granicą czy w kraju, to ta faktura, która stanowi jej koszt, od niej musi odprowadzić dodatkowo podatek od kosztów i tym sposobem nie ma mowy o unikaniu opodatkowania przez duże korporacje, przez duże firmy, a tych dużych firm te duże firmy i tak się tutaj rozwijają. Czyli pomimo tego, że ściągalność podatkowa jest, no to warunki pozostałe sprawiają, że opłaca się tutaj prowadzić biznes. Wszyscy, którzy widzieli pierwszą część naszego wywiadu, na pewno pamiętają, że zajmowałeś się biznesem przez długie lata również w Polsce. Tak. Więc takie pytanie. Na ile różni się Kambodża od Polski? Na ile jest podobna? Co mamy lepszego w tym kraju, a co w tym? W Polsce jest dużo tak zwanej papierologii, tak? Czyli prowadząc biznes musimy spędzać kilka godzin dziennie, kilkanaście godzin w tygodniu może, nad tym, żeby wypełniać różnego rodzaju papiery, kwitki i tak dalej. No tutaj
to jest ograniczone do minimum. To jest podstawowa rzecz, czyli uciążliwość rozliczeń. Chociażby, nie wiem, rozliczenia miesięczne czy kwartalne w Polsce, pliki, faktury, które trzeba w terminie składać. No już w samej Wielkiej Brytanii rozliczenie podatkowe jest raz do roku. Raz do roku składamy faktury, więc tu nawet nie trzeba szukać Azji, żeby zobaczyć, że można robić to prościej. Także tak, uproszczone procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczych. Małe działalności, no nikt się tym nie interesuje. Nikt nie będzie jakby próbował ściągać podatków od ludzi, którzy dopiero zaczynają robić biznes. Brak ZUS-u. To po stronie pracodawcy jest dosyć ciekawe, że zatrudniamy pracowników i pensja brutto jest pensją brutto, czyli nie ma narzutów na wynagrodzenia. To takie, myślę, podstawowe rzeczy, no i pozwolenia wszelkie, jak chcemy coś budować. To z tym się nie czeka po rok, 2 lata, tylko zgłaszamy chęć budowy. Jeśli to jest większa inwestycja powyżej 500 m2, to potrzebujemy to zgłosić do ministerstwa. Jeśli mniejsza, to zgłaszamy, jest w każdym miasteczku One Window Office. Tam zgłaszamy inwestycje, dostajemy pieczątkę w ciągu tygodnia i możemy zaczynać. Ten hotel powstał właśnie w ten sposób, na zgłoszenie. A czy inwestorzy, przedsiębiorcy z zagranicy są tutaj mile widziani? Albo nawet rozszerzę to pytanie, po prostu obcokrajowcy. Tak, i to od początku. Nawet wtedy, w tych latach początkowych, po tym jak Kambodża stała się wolnym krajem. Kambodża jest monarchią konstytucyjną, ale lata 75-79 były latami Pol Pota, latami, które zrujnowały całkowicie gospodarkę Kambodży. Ten kraj nie istniał gospodarczo, więc żeby to mogło się dźwignąć, to polityka od początku prowadzona była polityką ściągania inwestorów zagranicznych. Duże inwestycje japońskie, wielki kapitał z Korei Południowej, potem teraz w ostatnich latach kapitał chiński, ale też kapitał przecież ze Stanów Zjednoczonych. W Kambodży jest chyba największa w Azji Południowo-Wschodniej fabryka Coca-Coli wybudowana w 2016 roku. Myśli teraz Amazon o tym, żeby robić tutaj huba logistycznego na cały region Azji Południowo-Wschodniej, więc kraj jest otwarty. Kraj jest bardzo otwarty. Jak ludzie tak po prostu podchodzą do obcokrajowców? To pierwsze pytanie i od razu drugie właśnie do inwestorów, przedsiębiorców, do ludzi, po których widzą, że oni tu coś budują, wkładają pieniądze. To było coś, na co zwróciłem uwagę przy pierwszej wizycie od razu. Od razu było widać taką przyjaźń, serdeczność, tylko dlatego, że jesteśmy obcokrajowcami. To troszeczkę podobne miałem odczucia w Gruzji. Tam, jeżeli jesteś gościem, to jesteś traktowany naprawdę z dużym szacunkiem i jesteś zaopiekowany. To tak samo zaopiekowany poczułem się w Kambodży od samego początku przy pierwszej wyprawie turystycznej i to nie było takie sztuczne, bo jest dużo krajów turystycznych, do których jedziemy na wakacje i wiemy, że ten uśmiech jest uśmiechem wymalowanym, bo chodzi tylko o to, żeby zapłacić. No i to jest też normalne, bo wiadomo, że są kraje na różnym stopniu rozwoju i nikt za darmo pracował nie będzie. Natomiast tutaj ten uśmiech bardzo często jest od ludzi, którzy nic od ciebie nie chcą, po prostu przyjdą, zrobią sobie z tobą zdjęcie. Na niektórych wioskach jesteś biały, będą dotykać twojej skóry, bo dla nich to jest coś ciekawego. Nigdy tego nie widzieli. Więc ten wpływ białego człowieka jest jeszcze niewielki tutaj. Wpływ w ogóle turystów na wsiach jest mało. No i przez to serdeczność jest duża. Ale jak to działa? Jeśli chodzi o taką anegdotkę opowiem. Jechaliśmy z moim wspólnikiem Sebastianem kilka lat temu przez Kambodżę, małe miasteczko. I w tym małym miasteczku zamówiliśmy, w takiej maleńkiej restauracyjce zamówiliśmy sobie jedzenie, przyjechaliśmy samochodem, więc widać było od razu, że nie jesteśmy turystami, no bo własny samochód i takie nieturystyczne miejsce. Kelnerka nas zapytała, skąd jesteśmy, z Polski, co robimy. No, że tutaj biznes hotelarski rozkręcamy w Kambodży. Przyszedł właściciel dał nam taki wielki kosz owoców i nie potrafił mówić w języku angielskim, więc kelnerka tłumaczyła. Podziękował nam, że wspieramy gospodarkę i rozwijamy gospodarkę Kambodży. No, niesamowicie miłe i no, tak to wygląda wszędzie. Ja nigdy się nie spotkałem z jakimiś przejawami agresji w stosunku do nas, czy niechęci. Jesteśmy wszędzie miło traktowani, miło przyjmowani. No i najważniejsze, żebyśmy
żebyśmy oddawali to temu społeczeństwu i to się staramy też tutaj robić. Przypomnij, od ilu lat jesteś związany z Kambodżą? Od 7 lat. I powiedz, czy przez te 7 lat po prostu widziałeś to, jak ten kraj szybko się rozwija? Czy to jest taka skala, jak często mówi się o Chinach, że ktoś odwiedzał dane miejsce po 2 latach na przykład i nie mógł poznać? Tyle się wybudowało rzeczy. Tak. No, zmieniło się przede wszystkim Sihanoukville, miasto portowe. Jak ja byłem pierwszy raz w Sihanoukville w 2016 roku, to było takie senne, turystyczne miasteczko z pasażami, bardzo dużo turystów z różnych krańców świata, ale takich niskobudżetowych, maleńkie budki restauracyjki. W tej chwili, gdybyś zobaczył Sihanoukville, no to Sihanoukville wygląda jak pewnie część Hongkongu, jakbyś tak kawałek sobie wstawił w środek. W środek niczego. Więc ogromne inwestycje chińskie. Sihanoukville jest miastem portowym, miastem granicznym też i przez to tam jest dozwolony hazard. Oczywiście licencjonowany, licencję płaci się dla państwa i to miejsce wybrali sobie Chińczycy na ekspansję swoich biznesów hazardowych. Tam budują się i budowały się kasyna. Przez jakiś czas jeszcze, kilka lat temu zostało to zakazane, ale był jeszcze ten hazard online. I to przyniosło niesamowite inwestycje chińskie w Sihanoukville. To miasto wygląda inaczej. W tej chwili, no, przez kilka lat było wielkim placem budowy. Teraz jak byłem, no to tam drogi już są szerokie, już to jakoś wygląda. Chińczyków jest teraz mniej, no bo u nich się ich teraz zamknęli w domach. 10% Chin, zdaje się, jest zamknięte pod kluczem. Dodajmy, więc... nagrywamy pod koniec listopada 2022 roku. Tak. Więc na nich przyszła kolej, na tę zabawę. No i, ale myślę, że to wróci. Powolutku wracają inwestycje. Myślę, że rok czasu potrzeba normalności, żeby wszystko wróciło do normy. Podobnie Phnom Penh, stolica. Stolica się rozbudowała niesamowicie. To było kilka wysokościowców, a teraz to są setki budynków wysokościowych, samochody z luksusowymi, salony z luksusowymi samochodami. Wszystko nowe, duże, tętniąca życiem metropolia. Niesamowite miejsce. Natomiast na prowincji czas się troszkę zatrzymał. Tu się nie dzieje dużo. Bandung się zmienia. Bandung, stolica Ratanakiri, stolica tej północnej prowincji. No, mamy drogi. Jak ja tu przyszedłem pierwszy raz i znalazłem miejsce, takie naturalne miejsce pod ten resort, pomiędzy wodospadami a jeziorem, to w mieście była jedna droga asfaltowa. Teraz te drogi asfaltowe są normalnością tam, budują się nowe. Jak pojedziemy do miasta, to pokażę Wam też, jak ogromna skala tych inwestycji. Ale poza tym nie zmienia się jakoś bardzo dużo. Wiem, że zanim osiadłeś tutaj w Kambodży, to zwiedziłeś wszystkie kraje regionu. Czym urzekła Cię akurat Kambodża, albo może nieco inaczej, czym różni się Kambodża od pozostałych tych kilku państw w okolicy? W Tajlandii na przykład nie osiągnęlibyśmy takich sukcesów biznesowych, jak osiągamy tutaj, dysponując tak małym kapitałem i nie mając żadnych przewag konkurencyjnych, bo jako obywatele Europy Środkowo-Wschodniej nie mamy jakoś zbyt dużo przewag konkurencyjnych nad Tajami. Byłem w Bangkoku wielokrotnie, biznesowo również i nie zauważyłem tam miejsca, w którym można by było robić biznes, dysponując takimi kapitałami małego i średniego biznesu. Szczególnie z naszej części Europy. To nie są fortuny wielopokoleniowe przecież. Więc Tajlandia jest krajem o bardzo wysoko konkurencyjnej gospodarce. Tam już dużo rzeczy jest, większość rzeczy jest. Mamy Laos na północy, ale Laos jest państwem komunistycznym, gdzie niewiele co się uda zrobić, może jakiś tam handel. Obok Wietnam, rozwinięty kraj, rozwinięty handel, społeczeństwo bardzo przedsiębiorcze. Malezja, również rozwinięta gospodarka. A tu Kambodża uchowała się taka przez to zapóźnienie gospodarcze, przez ten okres Pol Pota i później rozwój praktycznie od zera. Przecież ten kraj był ruiną. To nam jeszcze pozwoliło postawić tutaj stopę polskiej przedsiębiorczości i
zobaczyć, jak wyglądał ten czas, kiedy my nie mogliśmy robić tu biznesów. Nie mogliśmy robić biznesów w Polsce, bo byliśmy za młodzi wtedy, kiedy te wszystkie przemiany następowały. A taka krótka dygresja. Podczas naszej pierwszej rozmowy atakowało nas palące słońce. Teraz nieśmiało atakuje nas deszcz. Powiedz, jak się żyje tak na co dzień w takich warunkach atmosferycznych? Bo tu mamy porę suchą, porę deszczową. Nie przeszkadza, nie tęsknisz po prostu do wiosna, lato, jesień, zima? Ja w porze deszczowej często jestem w Europie. Staram się być w Europie. Zaraz będzie bardzo lało. To już idzie po tych drzewach, bo nam może zmoczyć aparaty. Tak. To powtórzymy to to puścimy pytanie. widzom. Wracamy po krótkiej przerwie. Nie była to ustawka, tak się rzeczywiście złożyło, że zaczęliśmy rozmawiać o pogodzie, o deszczu, o porze suchej, mokrej i akurat ten deszcz zaatakował. Dobra, zostawmy już tę pogodę, wróćmy do tematów nieco poważniejszych. Powiedz, Kambodża tak geopolitycznie, politycznie, międzynarodowo, z kim oni się trzymają, kogo nie lubią, kogo lubią, jak to tutaj wygląda? Kambodża, wydaje mi się, że realizuje taką politykę niezależnego państwa. Stara się realizować. No, nikt nie jest niezależny w tej układance, którą mamy geopolitycznie, ale no, Kambodża ma bardzo dobre stosunki z Chinami. No to tradycyjnie i od wielu, wielu lat. Obecnie od kilku lat inwestycje bezpośrednie chińskie stanowią ponad 50% inwestycji bezpośrednich zagranicznych w Kambodży. Ale tak nie było zawsze. Największym inwestorem, jak ja przyjeżdżałem i czytałem raporty, to był wtedy Japonia. Było ponad 1500 japońskich spółek zarejestrowanych w stolicy i w różnych dziedzinach biznesu te inwestycje były. Japonia też bardzo pomaga infrastrukturalnie tutaj. Dużo mostów, na przykład w tej prowincji, dużo mostów jest budowanych na zasadzie pomocy i grantów z Japonii. Dobra współpraca z Koreą Południową, chociażby giełda kambodżańska w 45% jest własnością koreańską. Więc te dobre stosunki z Koreą, Japonią, Chinami to już się trochę wyklucza, czyli widać, że ta niezależność jest duża. Poprawne stosunki z sąsiadami, Laos i Wietnam i Tajlandia, pomimo tam różnych niesnasek o kawałek granicy, to tutaj stosunki są jak najbardziej poprawne. Kraje dobrze ze sobą współdziałają. No i Europa. Unia Europejska była chyba największym rynkiem zbytu, jest jednym z największych rynków zbytu dla kambodżańskich produktów. Korzystała Kambodża ze stawek preferencyjnych, które teraz zostały trochę ograniczone, ze stawek preferencyjnych i z bezcłowego, możliwości wysyłki bezcłowej towarów do Europy. No i z drugiej strony Stany Zjednoczone, które zawsze dużo inwestowały w Kambodży i chyba są jednym z największych partnerów gospodarczych tego kraju, więc wydaje się, że kambodżański rząd stara się realizować jak może 16-milionowe państwo, politykę niezależną. Właśnie mam takie przemyślenie, że 16-milionowe państwo może dlatego może coś takiego robić, bo nie jest na tyle ważnym krajem Kambodża, żeby ktoś, Chiny czy Stany, koniecznie musiał przejąć tutaj władzę, rządzić, być tym jedynym. Nie jest to po prostu tak ważne państwo. To prawda, chociaż położenie Kambodży w centrum ASEANu jest wyjątkowo korzystne. Może coś więcej o samym ASEANie? Czy właściwe będzie określenie, że to jest taka mini Unia Europejska, czy może mini strefa Schengen? Mini Unia Europejska? W sumie, przepraszam, wróć. Nie taka mini, bo tutaj mieszka naprawdę wiele osób wewnątrz samego ASEANu. Tak, strefa ASEAN to kraje tutaj ościenne w okolicach Kambodży, ale również Indonezja, Malezja, Singapur i łącznie chyba jest tam 10 krajów w ASEANie. I to jest wolnocłowy rynek, który liczy sobie 650 milionów mieszkańców. No właśnie, nie takie mini. Nie takie mini. Nie ma ruchu bez paszportów, tak jak to jest u nas w Unii Europejskiej. To bardziej jest Unia Gospodarcza. Współpraca gospodarcza. No ale to nie jest jedyne miejsce, jedyne zrzeszenie państw, z którymi Kambodża ma umowę o wolnym handlu. Bo podczas ostatnich 2 lat zamrożenia całej gospodarki światowej tutaj na miejscu podpisała się inicjatywa regionalna łącząca już krajów chyba 15, łącznie z Chinami, Australią, Nową Zelandią, Japonią i Koreą i całym ASEANem, która
zdejmuje cła z ponad 90% produktów. Czyli powstała największa strefa handlu, Na świecie. największa strefa handlowa na świecie, największy obszar gospodarczy, który odpowiada za ponad 30% PKB całego świata. A powiedz, czy jest w ogóle takie zjawisko jak przenoszenie już istniejących firm, na przykład europejskich, do Kambodży? Czy to się opłaca, czy to ma sens? Widzimy takie, ja to widzę tak w małej optyce, którą tutaj mam przez znajomych. Część fabryk przenosi się z Chin, czyli właściciele europejskie koncerny przenoszą fabryki z Chin do Kambodży i to ma miejsce. No, dlaczego? To jeszcze raz jakby wrócę. Dlaczego? No, przede wszystkim bardzo niskie podatki, jeśli chodzi o pensje pracowników, czyli tu praktycznie do pewnego poziomu nie ma żadnego podatku dochodowego dla pracowników, od pracowników pobieranego. Niskie te opłaty za ten National Security Fund. Młode społeczeństwo, 50% społeczeństwa nie skończyła 25 roku życia. Więc i to są młodzi ludzie, którzy kształcą się w szkołach, gdzie już jest angielski w każdej szkole podstawowej i ten poziom języka angielskiego jest coraz wyższy, więc korzystne cechy gospodarcze tego kraju przy przenoszeniu fabryk. No i dodatkowo od kilku lat kwalifikowane projekty inwestycyjne w niektórych branżach gospodarki, głównie tam, gdzie jest całe wytwarzanie, tak? Czyli wszelkie fabryki, przetwórstwo żywności, korzysta ze statusu kwalifikowanych projektów inwestycyjnych i ze zwolnień podatkowych od 3 nawet do 9 lat. Pełnych zwolnień podatkowych. W kolejnych latach po zakończeniu tego zwolnienia od stawki podatku CIT 22% jest to zmniejszony podatek. Na początku płaci się tylko 25% tego CIT-u, potem 50%, potem 70%, 75%, więc w takim optymalnym układzie, jeśli ktoś przenosi duże fabryki do Kambodży, no to może liczyć na 9 lat bez podatku, a potem następne 6 lat z obniżonym podatkiem. Długi lat, 15 lat, myślę, bardzo wygodnych reguł dla dużych przedsiębiorstw. A jak oceniasz to społeczeństwo tych ludzi pod kątem biznesowym? Jak się robi biznes z Khmerami? Jak oni sobie z tym radzą? Robi się biznes dobrze, bo są uczciwi w biznesie, czyli jeżeli wystawiamy fakturę, to wiemy na pewno, że będziemy mieli płatność za tą fakturę i w drugą stronę też tak to działa. Jak budowaliśmy ten resort, no przecież ja byłem zupełnie nowy tutaj, drewno, które nam przywozili, było kredytowane przez właściciela tartaku. Przywoził z dostawą, a później płaciliśmy w transzach, tak jak nam spływały płatności od naszych partnerów. W związku z czym jest to z jednej strony łatwe, bo jest większe zaufanie w biznesie i tutaj na pewno można polegać na Kambodżanach, tych, którzy robią biznes, bo to też wszystko zależy od grupy, w której się obracamy. Więc jeżeli myślimy o biznesie i o środowisku biznesowym, to dobrze się robi z nimi biznes. Jeśli chodzi o spółki z Kambodżanami, takie spółki, gdzie jest kilku Kambodżan, którzy mają pomysły, mają kapitał i jest kilku białych, to różnie wychodzi. To często tutaj społeczeństwo jest takie, że dużo jest oparte na rodzinach. W związku z czym, jeżeli mamy partnerów biznesowych w ramach naszej spółki, jest ich kilku, to oni będą starali się zatrudniać swoją rodzinę w firmie. No co jest trochę inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Więc różnic kulturowych może być i z różnic kulturowych mogą wynikać różne nieporozumienia. No, w państwowych spółkach to się lubi zatrudniać w Polsce rodziny. Więc jakieś podobieństwo jest. Tu by nie byli zdziwieni. Jak zacząć żyć w Kambodży? Co trzeba zrobić? Jak się tu przenieść, jeżeli kogoś to zainteresuje? To właśnie jest przyjazny, nawet z tego punktu widzenia jest to przyjazny kraj, bo po tym jak się tu przyleci, trzeba zrobić sobie ordinary visa, czyli taką wizę zwykłą na lotnisku. Tą wizę można przedłużyć przez agencje, które się tym zajmują. Można robić to samemu, ale czas się traci. Można przedłużyć ją przez agencję. Koszt rocznej wizy biznesowej w okolicach $400 rocznie. I to jest jedyny koszt. I od tego momentu nie trzeba już nawet opuszczać terytorium Kambodży, bo tą wizę można sobie z automatu na 2 tygodnie przed jej wygaśnięciem przesyłać paszport do agencji i agencja wszystko za nas załatwia z urzędami. No można robić samodzielnie.
Czyli jest łatwo tutaj osiąść i to są wizy biznesowe. Są też wizy emeryckie, zdaje się dla osób powyżej 55 roku życia, które wykazują jakieś dochody i też z automatu co roku odnawiane. Nie trzeba opuszczać terytorium Kambodży, więc jest to bardzo, bardzo wygodne. Żeby założyć tu firmę, no to trzeba się liczyć pewnie z kosztem w okolicach $2000. Wszelkie koszty związane z prawnikiem. Mówimy o spółce, czyli troszkę większe biznesy. Mały biznesik, jak ktoś myśli o barku, jakimś małej restauracyjce, to wystarczy, że się zgłosi do Window Office i taki biznes można otworzyć bez problemów. Natomiast większe biznesy, no to przy takiej tam planowanej skali działalności to spółka z o.o. Początkowy koszt w okolicach $2000, później wszelkie opłaty roczne płacone do urzędów poniżej $1000 rocznie. No i koszty księgowe tutaj w okolicach $200 miesięcznie. Za księgowość taką prostą. Jeśli będzie więcej faktur, to pewnie będzie opłacało się mieć własnego księgowego. To są koszty prowadzenia biznesu. No one są pewnie porównywalne do tych w Polsce, jeśli chodzi o samą część kosztową założenia spółki i obsługi. Myślę, że w Polsce nawet jest to taniej. Zmiany w zakresie spółek, wszelkie nowi udziałowcy, no to tutaj mamy prościej w Europie, bo w Kambodży musimy się wszyscy spotkać, robić odciski palców, jest więcej formalności związanych ze wszelkimi zmianami w ramach spółki. Nie damy rady robić tego w żaden sposób zdalnie. Przez pełnomocnictwa jest to trudne do zrobienia i trwa to bardzo, bardzo długo. Dokumentów, czyli tej papierologii w zakresie zmian w spółkach jest dużo. Natomiast założenie i prowadzenie jest proste. A powiedz, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że Kambodża oczywiście rozwija się bardzo szybko, ale wciąż jest znacznie biedniejszym krajem niż na przykład Polska. Polacy przywykli do jakiegoś poziomu usług publicznych, czy generalnie usług, nawet w sektorze prywatnym. Czy taka przeprowadzka do Kambodży dla Polaka, jeśli ma być wygodna, to nie wiem, musi wybrać stolicę, musi wybrać największe miasto, takie przyziemne sprawy. Chcemy lekarza, chcemy kogokolwiek innego, jakąkolwiek usługę. Gdzie musimy żyć, żeby to chociaż było zbliżone? Jeśli myślimy o tym, żeby poziom tego, co otrzymujemy, był podobny do tego, co mamy w Polsce, to myślę, że stolica jest tym miejscem, które powinniśmy wybrać. Bo w stolicy jest wszystko. Dostęp do usług medycznych na bardzo wysokim poziomie, dobrzy lekarze, bardzo dobre szkoły. No tylko koszty tego wszystkiego też są odpowiednio duże. Więc myślę, że może się okazać, że dla rodziny mieszkanie w stolicy, dla rodziny z dziećmi, mieszkanie w stolicy będzie droższe niż mieszkanie w Warszawie. Więc to większe miasto, dodaj. Większe miasto, tak. Ceny mogą być też wyższe. Natomiast no, tutaj na prowincji, no to pewnie nie radziłbym się przenosić rodzinie z małymi dziećmi z Polski, no bo ciężko będzie wejść w ten świat miejscowy, w świat kambodżański, tutaj na prowincji. No szkoły, oczywiście język angielski, tak jest, nie ma problemu. Są szkoły prywatne z językiem angielskim, są prywatne szpitale, prywatne kliniki, no ale to jeszcze cały czas odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że jeżeli chodzi o taką pigułkę na temat Kambodży, na temat tej gospodarki, życia tutaj, to wiemy generalnie wszystko. Oczywiście zachęcamy widzów do zadawania pytań w sekcji komentarzy. Dziękuję za ten wywiad, dziękuję za wywiad poprzedni. Przypomnę po raz kolejny, jest jeszcze pierwsza część naszej rozmowy na plantacji awokado. No i cóż, być może do zobaczenia jeszcze kiedyś w Kambodży. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.